W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was na sam koniec Afryki. Dotrzemy do miejsca, gdzie spotykają się dwa oceany i gdzie kończy się jeden z najbardziej niezwykłych etapów naszej rodzinnej, podróżniczej przygody. Przed nami setki kilometrów drogi, niesamowite widoki i chwila refleksji po miesiącu spędzonym w Afryce. Zapraszamy Was do naszego ostatniego odcinka. W kierunku świata nasze progi, w kierunku świata nasze drogi. My jedziemy najbardziej wysunięty na południe punkt w Afryce. Przylądek Igielny. Mamy parę godzin drogi samochodem stąd, więc dzisiaj taka przygoda, a przy okazji pojedziemy trochę poza Kapsztad, jak te parę godzin zobaczymy może prawdziwą, bardziej taką Afrykę poza dużym miastem. No i dzisiaj jedziemy wzdłuż wybrzeża, gdzie Google Mapy nie chce za cholery nam ułatwić drogi i jechać tędy ciągle jak mamy gdzieś 18 minut, to nam przez godzinę pokazuje, żeby jechać i nie wiem, czy to wychodzi, że tam jest niebezpiecznie, ale no hej, przygodo, tak? Kontrast jest niesamowity tutaj w tym RPA, jak nie setki tysięcy tych baraków, takich slumsów wokół Kapsztadu były na razie, to teraz znowu bardziej normalność, więc kontrast jest bardzo duży. No i jeszcze dwie kawki na drogę mrożone z słonym karmelem. Można waniliowe za 45 randów za półlitrową kawkę, więc dyszka? No to taka bardzo przyjazna cena. Zobaczcie, tu jeszcze jest naprawdę fajna miejscowość. Mam wrażenie, że pewnie tańsza o wiele od Kapsztadu. Dobra, idę po kawkę. A czy taka budka na parkingu? Facet wiedział, gdzie się postawić, ponieważ tu cały czas turyści walą. Tu dużo turystów, żeby sobie widok zobaczyć i super, agregacik. Właśnie nam pod samochód się pawian władował. Wyszedł za krzaka po prostu na drogę. A jeszcze jadę z otwartą szybą, więc no, ładne tu plaże są po drodze. Naprawdę fajne krajobrazy. Co się, kochanie, dowiedziałaś? Dopiero tutaj, jak przyjechaliśmy do Kapsztadu i zwiedzaliśmy różne miejsca, to się dowiedziałam, że Kapsztad, właśnie półwysep cały, na którym się znajduje Kapsztad, to jest
unikalny ekosystem w skali światowej, który jest bardzo różnorodny, bogaty w faunę, florę, obszarowo niewielki i nigdy wcześniej się o tym nie uczyłam. Uczyłam się, że jest jakiś klimat subtropikalny, taki saharyjski, że jest Patagonia, ale o tym, że tutaj jest taki unikatowy klimat i różnorodność biologiczna, to nie wiedziałam. No widzisz, podróże kształcą. Tak. A ja wam powiem taką ciekawostkę jeszcze, że dzięki naszym podróżom nasza rodzina też, którą pozdrawiamy serdecznie, rozwija się, bo ponieważ jak wymyślamy sobie, mówimy im, no dzisiaj lecimy do Namibii. Gdzie? I wszyscy wtedy w internet, co to jest Namibia, gdzie jest Namibia, co tam się dzieje w Namibii i po prostu Czy jest bezpiecznie? czy jest bezpiecznie, czy tam można zostać zjedzonym przez dzikie zwierzęta, no po prostu dokształcają się na biegu. I też fajnie, bo dzięki temu, że podróżujemy i oni tym zyskują wiedzę i może dzięki temu też kiedyś oni odwiedzą, bo my polecamy zawsze w każdy kraj, w którym byliśmy, zacząć na własne oczy, żeby stwierdzić, czy tu się podoba, czy nie. No bo ktoś pojedzie do Namibii i powie, sam piach, skały, gorąco tutaj, nieprzyjemnie. A drugi powie, że najpiękniejsze miejsce na świecie, jakie widział, więc fajnie. Więc polecamy się, warto nas oglądać w kierunku świata, więc zapraszamy do subskrypcji. Powiemy wam, że na co warto zwrócić uwagę, że temperatura to jest praktycznie codziennie 24 stopnie. Przy tym wiaterku, no pięknie, przyjemnie grzeje to słoneczko, ale ten wiaterek chłodzi, ale dostajemy alerty, żeby przede wszystkim uważać na jak to, współczynnik UV, to tak się mówi? Wysoki indeks UV. Wysoki indeks UV, więc na to przede wszystkim zwracajcie uwagę, bo tu jest afrykańskie słońce, już nieraz powtarzaliśmy, ale zupełnie inaczej grzeje niż takie nasze słońce. No i jesteśmy! Przylądek Igielny. Kochani, parę ciekawostek, jeśli będzie dobrze mnie słychać. Dlaczego w ogóle nazwa? To jest nazwane Agulhas, jeśli dobrze to tłumaczę, bo ta nazwa pochodzi z portugalskiego i oznacza te Agulhas igłę. No i tak powiecie, no spoko, no igła, bo co? Bo dużo rzeczy iglastych tu rośnie? No niestety tutaj nic nie rośnie praktycznie takiego, co można byłoby stwierdzić. Ja myślałem pierwszym razem, zanim przeczytałem, o co tu chodzi, że tu będzie dużo jakiejś roślinności iglastych. A tak naprawdę to pochodzi od portugalskiego właśnie słowa igła, ponieważ tu w tym punkcie idealnie kompas wyznacza północ bez odchylenia żadnego, więc dlatego tutaj, że igła, po prostu jest to idealny wskaźnik kompasu bez odchylenia, także no po prostu no, igiełka. I stąd się wzięła właśnie z portugalskiego nazwa. Idziemy dalej sobie, tak? Idziemy w miejsce, gdzie jest właśnie wyznaczony punkt najbardziej południowy. Jest to miejsce, które jest najbardziej na południe w Afryce i bardzo często mylone jest, że przylądek Dobrej Nadziei jest takim miejscem, który jest najbardziej wysunięty na południe. Nieprawda, przylądek Dobrej Nadziei jest najbardziej południowo-zachodnim miejscem, a tu jest najbardziej na kontynencie wysunięty punkt na południe. I tu jest też według oficjalnych
map hydrograficznych miejsce, gdzie przecinają się dwa oceany. Ocean Indyjski wraz z Oceanem Atlantyckim. Więc tu jest ta taka umowna granica między tymi dwoma oceanami. I jeszcze co tutaj jest ciekawostka, latarnię morską, którą tam widzicie z tyłu sobie, to jest jedna z najstarszych właśnie też w Afryce latarni morskich, która tam powstała w połowie jakoś XIX wieku, w 1800, nie pamiętam dokładnie, 400 którymś chyba, no gdzieś tak właśnie w połowie XIX wieku. I jeszcze kolejną ciekawostką to jest, że tutaj te wody są bardzo niebezpieczne, ponieważ tutaj w tym miejscu mieszają się dwa prądy oceaniczne. Jeden zimny prąd, ten bengalski, który tam jeszcze przy Kapsztadzie można zauważyć, a drugi prąd jest prądem ciepły, właśnie prąd Agulhas, który tutaj dopływa po Oceanie Indyjskim i tutaj mieszają się one ze sobą, przez co tworzą bardzo niespokojne wody. No i to tak chyba, jeśli chodzi o te ciekawostki. Ten deptaczek, który idziemy, jest w ogóle już od, mam wrażenie, przynajmniej z 2 km czy kilometra, że można sobie pospacerować. Tu jest mapa. Tak. I tutaj możesz zobaczyć. Wiesz, to jest cała Afryka, Dawidku. Zobacz. Tu są góry. Zobacz, jaka Afryka fajna. I tu właśnie, Dawid, jesteśmy, wiesz, gdzie... Ej, nie chodzimy po tym. Misiu, to jest mapa. To jest cała Afryka. Zobacz. I tu jesteśmy właśnie w tym miejscu. Zobacz, Dawid, my jesteśmy tu. Tu, dokładnie. Tu jesteśmy. O. Ej, fajna, nie? Wielka taka. No i tu właśnie przebiega linia. Zobaczcie. Idziemy tak na południe? Chodź tam. Dwa oceany. Dwa oceany. Tam mamy Ocean Atlantycki, a tam mamy Ocean Indyjski. Odwrotnie. Atlantycki i indyjski. Tak, indyjski, atlantycki ten. Tak? Jak mówisz, tam jest indyjski? Dobrze, ja się pomyliłem. O, tak, no idźcie, zobaczcie, tutaj, tu, do tego podejdźcie. Ej, tu. Teraz jak podejdziecie, to możecie zobaczyć takie miejsce. Chodź, Dawid, staniemy, poprosimy kogoś o zdjęcie. No nie ma możliwości tutaj za bardzo do tego oceanu. A zobacz, jakie fale tam już. No i co? No i tyle. Mimo tego, że tu wystarczy 5 minut i już mamy po sprawie, uważam, że warto tu przyjechać. Muszelka piękna, tak? I co? I czeka nas teraz jakiś powrót. Ale ja uważam, że bardzo fajnie. Gosia, jak uważasz, 4 czy tam 5 godzin jazdy, żeby tu przyjechać, warto było? Warto. Tą trasą, wybrzeżem trochę, tak. No. Więc Można było zobaczyć, zobaczyliśmy inny rejon RPA niż tam Kapsztad i okolice. Różni się. tak. Ja mam wrażenie, że im dalej od Kapsztadu, tym bardziej tu bezpiecznie się człowiek by czuł, patrząc na te domy. Ale to jest dla mnie coś niesamowitego. To możesz też chodzić, Dawid, jak chcesz w takim razie. W 2019 roku. Tak? Idź to wejdź na Kilimandżaro. O. Będzie z głowy. Którąś jeszcze chcieli zaliczyć? Dawid do Maroka pobiegł. Szłam na Kilimandżaro. A dzieci są w Maroku. No i widzicie, można zdobyć Kilimandżaro, nie wyjeżdżając z RPA. I po co tracić pieniądze, jak można wszystko jednym zamachem zrobić?
A wy jeszcze jedną rzecz wam chcę powiedzieć, tak już te żarty na bok odstawimy. Zobaczcie, jakie to, nie wiem czy będzie widać, trochę wyżej podniosę, czy odda ten obraz, ale jakie piękne kolory są oceanu. Przepiękne te kolory są tutaj, ta kolorystyka wody. Naprawdę to mi się bardzo, bardzo podoba. No dobra, to co? Czas wracać pomału. Fajna droga, Dawid? Cześć. Kiedy ona tam pójdzie? A podejdź do niej, to ucieknie, zobaczysz. Tylko nie strasznie, tylko o, widzisz? Jeszcze daj kroka, to zobaczysz, że tam pójdzie se. No, idź kawałek dalej. No jeszcze. A machnij teraz do niej rączką. O, widzisz? No. Pomachałeś? Dobrze, nie strasznie. Ona sobie tam siedzi, wygrzewa się ogólnie w cieniu, a tam jest następna. Tam, na końcu kamyczka, widzisz? Tak, Tam. ładna. Lubią się grzać. A gdzie ona? A gdzie jego dom? One gdzieś tu w kamieniach mieszkają, wiesz? No tak. Tak więc wracamy. Teraz ja prowadzę, Szlątka igielnego. zobaczymy czy dam radę, ale no prawa nie jest taka tu potrzebna, dołem mogę trzymać, lewa musi zmieniać kierunki, te biegi. Tak. No, Ja mam jeden smutek z tej całej wycieczki. Miałem nadzieję, że stanę jedną nogą w jednym oceanie, drugą w drugim, a nie spodziewałem się, że tu będą takie skały. No ale cóż, no nie wszystko można mieć. O, weź tą latarnię jeszcze. To macie tą najstarszą latarnię. najstarsza latarnia. Jedna z najstarszych latarni w Afryce. Wracamy do domku? O, widzisz jaka zebra? Ma paski? No i ostatnie podrygi nasze, kochani, tutaj w tym pięknym miejscu, w tym pięknym kraju. Zobaczcie, jakie brudne auto mamy po wczorajszych wycieczkach. Opony to aż co za kurze, kolor zmieniły. Więc już tak naprawdę nie mamy konkretnego planu. Raczej chill out, coś sobie tutaj w okolicy.
łapiemy ostatnie chwile ze słońcem. Jutro 5 rano trzeba wyruszyć stąd. No ty też? Ostatnie prawienie słoneczka? Nawet mama do nas przyszła, żeby słoneczka trochę ostatniego złapać. No. Cieplutko. To jakbyśmy, co, zrobimy sobie podsumowanie? Co nam się udało, co nie udało? Co byśmy powiedzieli, na co na przykład, nie wiem, uważać, nie uważać? Ja zacznę, że uważam, że Kapsztad jest bezpiecznym miastem, tylko trzeba omijać te niebezpieczne, powiedzmy, dzielnice. A tak to nic nam się nie stało, nawet przez sekundę, oprócz żebrania, które jest tu bardzo popularne, to nic się nie działo. No, trzeba też uważać na tych ludzi, którzy przechodzą przez drogę z wieloma pasami. Tak, Tak, bo się Na ocierają, nie? Bo więc to takie drobne rzeczy, na które tu trzeba uważać. No i chyba te zwierzęta też, te babuny O, no. czasem. co wyskakują na drodze. No tak, z Ubera korzystać, jeśli nie chcecie jeździć tak jak my, czy na przykład lubicie sobie, nie wiem, pójść do restauracji, napić się winka, czegokolwiek, to Uber jest tutaj naprawdę bardzo dobrą opcją, niedrogą. No my korzystamy, że lubimy sobie wyskoczyć samochodem, no to samochód też można dosyć tanio znaleźć. Poruszanie się po drogach jest stosunkowo łatwe. Proste. Myślę, No, że łatwiej się jeździ tylko niż trzeba po Warszawie. uważać na tych wyskakujących nocą, No. bo oni tu przechodzą ludzie, gdzie popadnie i to może być frustrujące z początku. No, nie tylko z początku, ale co jeszcze? Gotówki naprawdę nie ma co. Karta. Wszędzie karta, chociaż zdarzało nam się, że gdzieś coś czytnik na przykład nie działał i pytali, czy mamy gotówkę, tak już było, czy akurat mieliśmy. Smarować się, mówimy to siedząc na słońcu bez filtrów, ale filtry i różne przeciw A mogę stanie słońcu. tego. Co Ci się najbardziej podobało w Kapsztadzie? Klimat, Oj, przyroda, tak. Słońce, słońce. szum fal, nie? Piasek. Taki plus jest, że świeci słońce, ale wieje wiatr, przez to nie jest takie irytujące, że robi się człowiekowi gorąco, poci się, chce uciec, tylko taki przyjemny, faktyczny klimat. No mi różnorodność tu się podoba, czyli że mamy właśnie piasek, słońce, góry, gdzie można sobie pójść na jakiś spacer, trekking i że jest to robić, plus ja mocno lubię, jak mogę się dogadać i że tu jest angielski i wszyscy rozumieją, to też jest dla mnie duży plus. Cenowo podobnie mi się wydaje, jak w Polsce bardzo, tylko że można sobie kupić jakieś parę rzeczy, co tu nie ma, ale tu się okazuje, że ludzie też zamawiają z aplikacji z Chin, więc jak coś Pod się tym was... względem nie ma za dużo różnic. Tak. Czy byśmy polecili? Na pewno. No i co? To wszystko chyba. Następnym razem pewnie przyjedziemy tu jeszcze do RPA. Nie wiem, czy jak szybko do Kapsztadu, ale Kapsztad fajny, więc zostawimy sobie Robben Island na później i będziemy mogli więcej potem plażować już. Na pewno. No. Dziękujemy, że z nami byliście. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie. Do zobaczenia, bo plany już są. Czas na realizację. No to co? Baju, baju! Ciepły kraju. No i lotnisko już. Czas wracać do domu. Wszystko poszło na razie gładko. Dzieciaki jak zwykle, one już nawet wiedziały, że tu jest ta zjeżdżalnia, bo już pytały, czy mogą iść na nią pozjeżdżać. Gotowa na powrót? Trzeba zwracać, No. niestety. Tak, wiem. Samolot stoi. Samolot nas stoi już, więc papa, Afryko. Na razie. Jeszcze wrócimy.